A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Stany Zjednoczone grożą cłami państwom nakładającym podatki cyfrowe na amerykańskich gigantów. Unia Europejska uważa, że ma do tego suwerenne prawo. Unia Europejska planuje zniesienie barier w relacjach handlowych z krajami regionu Morza Śródziemnego. Młodzi mężczyźni będą mogli wyjeżdżać z Ukrainy. Kraje europejskie nie mogą porozumieć się z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego. Rosja zamierza wycofać się z Europejskiego Traktatu o zapobieganiu torturom. Nigel Farage zapowiada deportację kilkuset tysięcy obcokrajowców z Wielkiej Brytanii. Środa 27 sierpnia to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Stany Zjednoczone mogą wprowadzić nowe cła uderzające w państwa nakładające podatki cyfrowe na amerykańskich gigantów technologicznych. Unia Europejska uznaje tego rodzaju regulacje za swoje suwerenne prawo. Amerykański prezydent Donald Trump zagroził ustanowieniem znacznych opłat oraz innymi ograniczeniami handlowymi. Jego zdaniem nakładanie podatków na cyfrowych gigantów z USA jest działaniem korzystnym z punktu widzenia firm technologicznych z Chińskiej Republiki Ludowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych od kilku miesięcy domaga się okazania szacunku przedsiębiorstwom ze swojego kraju. W lutym Trump nakazał amerykańskiemu przedstawicielowi handlowemu przeanalizowanie możliwości wszczęcia dochodzeń w sprawie zagranicznych podatków cyfrowych. Wprowadzenie tego rodzaju opłat rozważa kilka państw i organizacji. Unia Europejska poprzez ustawy o rynku cyfrowym oraz o usługach cyfrowych chce walczyć ze zmonopolizowaniem rynku przez kilka dużych koncernów. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft zostały uznane przez wspólnotę za firmy o ugruntowanej pozycji, blokujące wejście na rynek nowych konkurentów. Bruksela zareagowała już na groźby ze strony Waszyngtonu. Komisja Europejska podkreśliła, że Unia Europejska wraz ze swoimi państwami członkowskimi ma suwerenne prawo do egzekwowania wspomnianych przepisów regulujących rynek cyfrowy. Zdaniem rzecznika Komisji Europejskiej Thomasa Reyniera, unijne regulacje są neutralne i nie są wymierzone w firmy pochodzące z konkretnego państwa. 3 ostatnie przypadki egzekucji przepisów podjęte przez Unię Europejską dotyczyły działalności chińskich platform cyfrowych AliExpress, Temu i TikTok. Unia Europejska w ramach Paktu na rzecz Morza Śródziemnego planuje zniesienie bariery w handlu z państwami znajdującymi się w jego regionie. Współpraca z krajami śródziemnomorskimi miałaby zrównoważyć problemy w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Chińską Republiką Ludową. Do planów Komisji Europejskiej dotarli dziennikarze telewizji Euronews. Wynika z nich, że planuje ona zacieśnienie stosunków gospodarczych z wybranymi krajami z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Państwa te będą musiały zarazem dostosować się do zasad jednolitego rynku Unii Europejskiej. Kluczowe zmiany powinny nastąpić w sektorze cyfrowym, branży energetycznej, ochronie środowiska czy w kwestii standardów zatrudnienia. Pakt na rzecz regionu Morza Śródziemnego ma zostać przedstawiony przez Komisję Europejską już w połowie października. Będzie on zawierał zestaw starych i nowych umów regulujących relacje Unii Europejskiej z wybranymi państwami położonymi w tej części świata. Z dostępnych informacji wynika, że Komisja Europejska chce zwiększyć swoją wymianę handlową z Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem, Libią, Marokiem, Palestyną, Tunezją oraz Syrią. Kwestia kooperacji ma być dodatkowo przedmiotem konsultacji pomiędzy Unią Europejską oraz Turcją i państwami Zatoki Perskiej. Według Euronews nowe porozumienie ma pozwolić Unii Europejskiej na większą integrację gospodarczą pomiędzy państwami regionu Morza Śródziemnego. To odpowiedź na nowe globalne wyzwania, czyli głównie na niestabilne relacje handlowe Europy z Ameryką i Chinami. Młodzi mężczyźni będą mogli opuścić Ukrainę mimo obowiązującego stanu wojennego. Władze w Kijowie chcą umożliwić swoim obywatelom dostęp do nauki i pracy za granicą. Dotąd mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogli wyjeżdżać z Ukrainy, choć powoływane do sił zbrojnych są jedynie osoby w wieku od 25 lat. Przekroczenie granicy państwowej bez pozwolenia groziło więc karą więzienia. Dzięki decyzji rządu Julii Swyrydenko, teraz bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów Ukrainę będą mogli opuszczać wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat. Do tej pory mogły to uczynić tylko osoby należące do kilku określonych kategorii. Nowe przepisy będą obejmować również obywateli Ukrainy przebywających już w tej chwili poza krajem. Według ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Ichora Kłymenki, młodzi ludzie powinni dzięki temu uczyć się oraz zdobywać doświadczenie zawodowe za granicą, aby w przyszłości mogli je wykorzystać do odbudowy Ukrainy. Poza tym liberalizacja przepisów ma pozwolić na łatwiejsze utrzymywanie kontaktów z ojczyzną przez ukraińskich emigrantów.
O zmianę przepisów przez parlament wnioskował na początku sierpnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obietnicę złagodzenia podejścia do kwestii przekraczania granicy państwowej obiecał on w trakcie konferencji Ukraińskiego Forum Młodzieżowego. Rosja zamierza wycofać się z konwencji Rady Europy o zapobieganiu torturom. W ciągu ostatnich 3 lat sytuacja w tym kraju w zakresie przestrzegania praw człowieka znacznie się pogorszyła. Premier Rosji Michaił Miszustin zaproponował prezydentowi Władimirowi Putinowi, aby przedłożył Dumie Państwowej wniosek o wycofanie się z Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Rosyjski parlament nie ustalił jeszcze dokładnej daty przyjęcia odpowiednich przepisów. Portal Politico podkreśla, że wycofanie się Rosji z Traktatu Rady Europy miałoby jedynie charakter symboliczny. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Rosji znacząco pogorszyła się sytuacja w dziedzinie praw człowieka. Władze na Kremlu, represjonując opozycję i utrzymując kontrolę nad państwem, miały stosować tortury wobec zatrzymanych osób. Rosja nie jest już zresztą członkiem Rady Europy. Została wykluczona z tej organizacji miesiąc po rozpoczęciu przez siebie pełnoskalowej wojny. Konwencja w sprawie zapobiegania torturom została przyjęta przez Radę Europy 38 lat temu i jest uważana za jeden z najważniejszych traktatów przyjętych przez tą organizację. Dzięki niemu członkowie odpowiedniej komisji mogą dokonywać inspekcji w zakładach karnych w państwach będących stronami porozumienia. W trakcie swoich kontroli uwzględnia ona kwestie związane z przeludnieniem więzień i warunkami, w jakich przebywają osadzeni. Kraje europejskie nie mogą wciąż porozumieć się z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego. Za kilka dni upływa termin, po którym na Iran zostaną z powrotem nałożone restrykcyjne sankcje Organizacji Narodów Zjednoczonych. W rozmowach w szwajcarskiej Genewie uczestniczyli dyplomaci z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nie doszli oni do porozumienia ze swoimi irańskimi odpowiednikami w sprawie programu atomowego rozwijanego przez Teheran. Negocjacje na ten temat były kontynuacją rozmów przeprowadzonych pod koniec lipca w tureckim Stambule. Europejskie mocarstwa są zaniepokojone działaniami podejmowanymi przez Iran. Wbrew międzynarodowym zobowiązaniom zaczął on wzbogacać uran do poziomu, który może pozwolić na uzyskanie przez Irańczyków własnej broni nuklearnej. Dodatkowo po 12-dniowym konflikcie z Izraelem Iran zerwał wszelką współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Do końca sierpnia państwa europejskie mają czas na zawarcie odpowiednich uzgodnień z Iranem. Musi on powrócić do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, dopuścić inspektorów ONZ do swoich obiektów nuklearnych oraz rozliczyć się z 400 kg wysoko wzbogaconego uranu. W przeciwnym razie przywrócone zostaną sankcje obowiązujące przed porozumieniem nuklearnym zawartym przez światowe mocarstwa 10 lat temu. Irańskie władze twierdzą, że nie ma podstaw prawnych pozwalających krajom zachodnim na powrót do najbardziej restrykcyjnych obostrzeń. Ich zdaniem inne państwa same nie wywiązywały się z umowy z 2015 roku, gdy 3 lata po jej podpisaniu została ona wypowiedziana przez Amerykę. Lider Reform UK Nigel Farage zapowiada deportację kilkuset tysięcy obcokrajowców po przejęciu władzy w Wielkiej Brytanii. W tym celu Zjednoczone Królestwo miałoby wypowiedzieć część podpisanych przez siebie konwencji międzynarodowych. Prawicowy polityk w czasie konferencji w Oksfordzie przedstawił plan pozbycia się z Wielkiej Brytanii najbardziej problematycznych cudzoziemców. Farage zareagował w ten sposób na rekordową liczbę 1000 osób, które w ostatni weekend przedostały się na Wyspy Brytyjskie. Zdaniem szefa Reform UK operacja Przywracanie Sprawiedliwości powinna objąć każdego obcokrajowca przeprawiającego się przez kanał La Manche za pośrednictwem łodzi. Żadna z takich osób nigdy nie będzie mogła pozostać na dłużej w Wielkiej Brytanii, a ich deportacja odbywałaby się w ciągu zaledwie kilku dni. Farage chciałby wykorzystać do tego celu bazy królewskich sił powietrznych. Obiekty należące do RAF zostałyby przekształcone w nowe ośrodki detencyjne. W jego opinii tego rodzaju działania przyniosłyby brytyjskiemu budżetowi kilkadziesiąt miliardów funtów oszczędności. Innym ważnym elementem planu najpopularniejszej partii w brytyjskich sondażach jest zawarcie porozumień deportacyjnych z Afganistanem, Iranem i Sudanem. Cytowani przez dziennik The Guardian krytycy propozycji Reform UK uważają, że jej praktyczna realizacja oznaczałaby zawieszenie stosowania międzynarodowych przepisów w zakresie praw człowieka. Politycy ugrupowania wprost zapowiedzieli wypowiedzenie niektórych konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.